Ostrożnie z kamerą, że mi trąciły. Stój, bo mi ukręcisz wiertło. Oj, fartuch mnie blokuje, nie mogę się wyprostować. Ja. Hala, Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam do wspierania Patronite Romek Zaklinacz Byków. To się zaprasowała. A nie chcę. Zaczniemy od tego. Tu jest zderzak, osłona. Ja robiłem ten zderzak, bo ja kupiłem na złomowisko, ona nie miała zderzaków. Tu jest druga osłona, ja zdemontowałem. Tu jest plansza na szlifierce. Do tej planszy, między tą planszą a osłoną trzeba przykręcić planszę z blachy, z bardzo cieniutkiej blachy, bo tylko 12 mm. No i przykręcić ten zderzak, tak jak widać. Jest z grubego kątownika, bo to jest kątownik setka ze ścianką 12 mm. I to jest wtedy pewne, bez zderzaka po prostu nie wolno pracować. Założyłem ten kamień, bo założyłem, ale nie ma pracy bez zderzaka, dlatego że to musi być stabilne. Po prostu czy siekierę się ostrzy, czy przecinak, czy coś, to trzeba tu na tym zderzaku oprzeć. Ten jest szerszy do grubszych rzeczy tego, ale do cieńszych rzeczy powinien mieć no nie więcej jak jakieś około 20 mm i wystarczy. Kamień też się zużywa i trzeba od czasu do czasu trzeba zedrzeć, żeby zderzak był gładki, śliski. Tam mam blachę, już się do niej tam przymierzyłem, ona jest zaznaczona, trzeba je uciąć tym brzeszczotem. Trochę to czasu trwa, no ja uważam, że tam z 20 minut i poleci. Powinno, może nawet nie, bo to przecież to nie szyna. Szynę ciąłem 23 minuty, bo potrzebna jest woda, kropelka wody i można jechać. Tu trzeba wyciąć będzie, tu trzeba będzie wyciąć duże koło. No, opiłki won, żeby było lepiej widać. Kropelka wody, tak. Dobra, jedziemy dalej. Żeby było widać stres. Ostrożnie z kamerą, żeby mi nie trącił rękawicy. Ta ramka służy do cięcia metalu o grubszych przekrojach. No tutaj na przykład muszę przeciąć na długim odcinku blachy. Blachę 12 tu już mi nie sięga, bo po prostu, no proszę bardzo. Grzbiet ramy trafia na metal i dalej nie pójdę pod kątem, natomiast bardzo źle ciąć, bo mam bardzo mały ruch, prawda? Nie mam pełnego ruchu, tylko mam troszeczkę. Ta natomiast służy do grubszych przekrojów, ale ja ją kupiłem na złomowisku. Jest dobra i zła. Można gdzieś się poratować, ale ona jest zbyt miętka. Zbyt miętka. To musi być grubszy metal, musi być grubsza stal. Jak będę żył i działał, to postanowiłem sobie, że utnę pasek resora i zrobię z resora tą ramkę. Oczywiście z grubszego resora niż to, żeby była stabilna, bo nawet tu widać, że nawet brzeszczot nie jest równo założony, nie idzie, dlatego że ona po prostu ugina się. Tam się ugina, ta nakrętka ją ciągnie i nie mam linii prostej brzeszczota. I bardzo ciężko jest ją ciąć, dlatego że no brzeszczot musi być napięty równo, to jest zasada. Trochę wody, kropelkę od razu nie pójdzie tak dobrze, bo farba musi się z tego zetrzeć. Bo farba troszeczkę, jak to się mówi, zamula. Będzie mi się kiwać przez nierówny naciąg brzeszczota. Ale od biedy można się poratować, jak to się mówi. Jak się mówi? Na bezrybiu i rak ryba. Gdyby była bardziej stabilna, to by było całkiem dobrze. Zaczyna mi ściągać trochę, ale nie będzie tak źle. Da się radę jakoś tam dojechać. Och, wystarczy. Będzie dobrze, ten róg i tak się zetnie później, bo on jest do niczego niepotrzebny.
ja mam za cienkie palce, żeby w taki otwór włożyć. A tego nie mam, no i cóż, nie można się im posłużyć. Bez rękawicy może bym go wziął. Taki ścinek to rzucamy pod warsztat, bo on się gdzieś przyda. To jest kawałek materiału. Taki ścinek to się przyda. Proszę internautów, trzeba ściąć te rogi. Ten otwór będzie potrzebny do mocowania. Jak najbardziej. Tu większa płaszczyzna niepotrzebna za otworem, bo to jest 12 mm, idzie podkładka tulejka dystansowa i śruba 14. Ściski ślusarskie mojej produkcji. No, o tak trzeba złapać i od razu obciąć ten róg, żeby się o niego, jak to się by nie kaleczyć. Ciężki, bo gorący. Dobra, to drewko jest dość równe. Mamy. Weszło się do warsztatu, a się nie włączyło siły. Trzeciej fazy. Muszą być 3 fazy, a nie jedna. Muszą być 3 fazy, żeby wiercić, a nie jedna. No i poszli chłopaki. No, a teraz majster może odpocząć. Ręce rozprostować. Maszyna sama wierci, prawda? Och, jaka mądra. Idzie, przeszło. Jeszcze jeden. Tulejka, tu jest gdzieś tulejka. Bez tulejki to nie założę, bo bym zblądził. Tulejka dystansowa, bo jeden otwór jest po prostu... Wykorzystałem ten jeden otwór, który był na tej blasze. A czemuż ja... Tu pasuje, ale tutaj może trzeba będzie poprawić 15, może za mała będzie tolerancja. Zobaczymy, co tam będzie. Tu jest 14, tu łapie, a tu czy złapie. To strasznie długie śrubiska, one będą potrzebne, jak będzie się montować tam, na maszynę, bo tu niepotrzebna jest aż taka śruba. Jeżeli łapie, to założymy na moment krótszą śrubę, bo tam wiadomo, było bez zderzaka, to było przykręcone na krótkie śruby. I tymi się trzeba na razie poratować, bo nam chodzi o to, żeby tylko zrobić rysunek i tres. Ile trzeba wyciąć, bo inaczej nie trafię. Według tej można będzie zarysować. Co będzie niepotrzebne, to się obetnie. Dobrze, że pasuje. To już jest jakieś wyprowadzenie roboty. Dobra. Teraz tutaj trzeba zarysować. Tu natomiast pójdzie pod zderzak, to tu musi zostać to. Ale proszę pana, trzeba wywalić taki otwór tam na tym.
żeby nam się zmieściło tutaj, bo to musi wejść tu. No tak. Zobaczymy, czy tu jest... No tu jest dość równo. Tu jest dość równo. Można powiedzieć, że prawie symetrycznie. Jest. Taka jest tolerancja. I 130, to łatwiej będzie trafić. I podzielić na pół to będzie 65, tak? Milimetrów. 130 na pół. Tak, Putinowi mało ziemi. Ja bym mu dał ziemi. Nie ma mądrego na świecie, żeby Putinowi dać w łeb. I list gończy nie pomaga, prawda? Kawał łobuza. I teraz damy 65, 65. Ale tam, żeby tam się nie wkopać. Trochę łamania głowy. Jak to się mówi, żebym miał taki szablonik, to nie byłoby problemu. Przyłożył, odrysował. No ale nie mam takiego szablonika. Tak jak tam jest ta plansza i to wycięcie. Musiałbym kombinować. Kawałek blachy czy dektury. Miałem gdzieś cyrkiel. A jest! Jest! Proszę pana, jaki malutki, dobry do piórnika w szkole. Prawda? Dobry do piórnika. To ja z tym chodziłem do pierwszej klasy. A pani nauczycielka wkurzała się, mówiła: Rubinowicz, co ty masz za cyrkiel? Nie, ja tu sobie żartuję, nie. Miałem normalny piórnik i normalny cyrkiel. A ten cyrkiel to zrobiłem sobie, proszę państwa, jak robiłem młot mechaniczny. Potrzebny mi był taki cyrkielek. No oczywiście to są listy stalowe. Ale cyrkiel, naprawdę dobry cyrkiel. Pochwaliłem się, ale mam. Nie z pierwszej klasy. Bo tego kątówko się nie wytnie po okręgu, ani brzeszczotem. A jak to zrobić? A od czego są wiertarka i przecinaki? Trzeba to nawiercić dookoła i wyrąbać. Tylko tak, to ma zostać ten główny krąg, a teraz trzeba w środku zrobić mniejszy krąg. Bo jakbyśmy wiercili po tym, to po prostu będzie za duży ten otwór. Dużo tu tych kresek, ale radzę sobie. I to najgorsze to, że nie nabijesz więcej, bo się zgubisz, jak dwie. Dwie nabijesz, 2 punkty, pod wiertarkę rozwiercić i następne. Bo jakbyś zaczął tak tego później, patrzysz tu za blisko, wiertło ściągnie, wiertło złamie, to trzeba po prostu, no... Muszę suwmiarkę, ale suwmiarka do tego się też nie nadaje. Musiał być bardzo mały cyrkiel, bardzo ostry. O, jaki ładny wiórnik. Ta praca wymaga cierpliwości. To nie jest plazma, którą by wziął... No nie mam plazmy. Są ludzie, co po prostu nie lubią wsi. Mam taką kuzynkę, mówi Romek. Ja na wsi to wiesz, lubię być tam o pół godziny, godzinę. Mówi, ja bym nie mogła na wsi mieszkać. Tak, mówi, co to mówi, zdaje się, mówi, to takie odludzie takie. Ona ma na imię Krysia, tak jak moja żona, ja mówię, Krysia. Mówię, czemu? A wiesz, to... Jej rodzice też pochodzili oczywiście ze wsi, ale ona urodziła się w mieście. W niedużym mieście się urodziła. No i mówi, tak tym miastem przysiągła, że już ona sobie nie wyobraża życia na wsi. Ja chciałbym w mieście mieszkać. Za darmo, żeby mi dawali piękny dom i najpiękniejszy samochód. Nie chcę miasta. Żeby do najbliższego sklepu było z kilkanaście kilometrów. O, tak chciałbym mieszkać. Stój, bo mi ukręcisz wiertło. Oj, bo mi ukręcisz wiertło. Co tam takie wiertełko złamać w takiej maszynie? Pyki nie ma.
Jest sitko, jest sitko. Widzę kamerzystę. Jest sitko, jest. Tu nie musi być równo. Idealnie, dlatego że to się wyrąbie przecinakiem i wtedy się zakłada dwie tarcze na małe takie połowę tarczy, nawet mniej. Na tą przecinarkę tam są duże obroty. I madełko na bok i wtedy można będzie się tutaj, to, jak to się mówi, wybrać ładnie. To resztę, co zostanie po przecinaku. Sucho się robi, młotki się rozsychają. To nic, ale to jest naturalne. Jest ładnie. Uśmiechnięte buzie. No taka jest czasem rzeźba w metalu, niestety. Plazmą, mówię, to by wyciął w sekundę. No może przesadzam, no to by trwało parę sekund i by było wycięte. A tak no trzeba się namozolić, później przecinakiem, później to obrobić. Ale jak ja mam jechać gdzieś, szukać plazmy i któż ze mną by chciał rozmawiać, mając plazmę o takiej robocie? No nikt, prawda, bo to jest drobna robota, jednostkowa. Przecież oni robią, jak mają plazmę, to oni robią produkcję, oni robią do kopalń, przeważnie do przemysłu, do kopalń nie robią. Robią też do przemysłu okrętowego, gdzieś tam. No są w okolicy takie zakłady. Pod Orneto jest taki zakład. Nawet ten, co w Kraszewie ma Zamer, to też w tej chwili na pewno ma plazmę. No niestety, ja tam nie mam chodów i muszę się mozolić. Tą torebkę dała mi żona, świętej pamięci. Dawno, ta torebka mi służy, proszę pana, ja wiem, z 10 lat, około 10, jak koparkę kupiłem i chodziłem do koparki, no to trzeba mieć, żeby do koparki iść, parę kluczy, klucz do otwierania maski, no tam takie najpotrzebniejsze rzeczy, jakaś mała. No i tak chodziłem, koparkę kopałem rów, koparkę na noc zamykałem i miałem taką szmacianą torbę, porwała się. Żona mówi, wiesz co, dam ci skórzarną, nie żałuję ci, masz. No ona przyblakła, trochę trzeba by ją wypastować, ale skórzana jest, mocna jest. Mam po prostu klucz do otwierania maski i klucze od koparki, proszę. Tym kluczem otwiera się maskę koparki, to są klucze do koparki. To jest klucz tak jak do stacyjki ciągnika, bo tym się uruchamia koparkę. No i tu jeszcze jest parę drobnych kluczy takich, które służą tam po prostu, no potrzebne są. Tam jakaś dziesiątka, jakaś tam oczkowa, tam. Tu jeszcze jest taka mała, też mi żona dała. I tam są właśnie drobne klucze w niej. Co, nie ma tego klucza? No któż tu rządził? Któż tu rządził? Musi być. O, ten klucz. To nawet sam go zrobiłem, nasadka jest. Do czego? Jak się smaruje na napinacz gąsienic, to innym kluczem nie odkręcę, tylko tym. Bo tam trzeba sięgnąć. Smarowniczka jest dość głęboka, tak samo jest w tych kołach, po których biegnie gąsienica, szczególnie tych przednich. No i tam jeszcze coś tam jeszcze jakiś drobiazg jest, no i drugą mam, która jeździ ze mną na byku do lasu i też jest od żony, też skórzana. Tam wożę kanapki. No dobra skóra po prostu. Jak wróci do domu, to wracamy do domu z lasu, no to oczywiście ją zabieram do mieszkania, wysuszę. I torebka służy. Jest postęp, teraz trzeba wywalić to, po prostu wywalić to, później rozciąć tutaj. Teraz trzeba wyrąbać, po prostu przecinak jest na kowadło i wyrąbać to. Kurde, jak ta wieś kiedyś to we wsi to było dań, 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 dań. Słychać było kowale młotkami. A teraz wieś, tu był taki kiedyś człowiek w okolicy, miał na imię pan Henryk. I pan Henryk powiedział, teraz panie Romku, to wieś do wsi niepodobna jest. Czy powierzy pan, że kiedyś w każdej wsi to było 2 kowali? A jak była większa wieś, to nawet 3. I tylko od rana do wieczora to było dań, 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 dań. Tylko słychać było pracę młotów.
A teraz mówi, to tylko jedynie mówi, co tu pan młotkiem puknie. On słyszał, on mieszkał w sąsiedniej wsi, słyszał, jak mu odchodzi. Mieszkał w prostej linii stąd kilometr, tylko za górką, tam za górką, tak jak koparka stoi, to na ukos tam. A teraz, mówi, ten zawód wyginął. I to, wie pan, było, to było 20 parę lat temu, aż do tej pory to całkowicie zginął ten zawód. Wyrąbiemy to choćby co. Dobra. Teraz z drugiej strony to już będzie łatwiej. Tak. Uparte, cholera uparte. Tak się zdaje tylko. Niby tak obrąbane dookoła. A trzyma. Idzie. Dziękuję i do widzenia. Obrobić to tak, żeby weszło na wał maszyny. Na obudowę. Dobra jest. Fartuch mnie blokuje, nie mogę się wyprostować. Cholera. Szelki mi poszły za nisko i nie mogę się wyprostować. Spętało mnie. Nie lubię, jak szelki pójdą na tyłek. To blokuje ruchy. Tu trzeba wyciąć. Tu wchodzi ta blacha, tam to nie przeszkadza, ale to musi wejść na obudowę. Jest tak. Ja tu się nie pomyliłem. Tu się tylko przytnie trochę. Tu na tym się zderzak oprze. Tu na tej części. A tu jest dużo zapasu, bo przecież ta osłona leci, ona leci daleko. Dobrze. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kacpra Rogoza, Jacka Wolfa, Dominika Capka, Jakuba Golana oraz Marcina Swaczyna i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.